Dzień dobry, jesteśmy w Centrum Nauki Eksperyment i jesteśmy tuż po wykładzie Andrzeja Dragana Fizyka kwantowa kontra czarne dziury. Jest z nami również Andrzej Dragan we własnej osobie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Fizyk teoretyczny, popularyzator nauki, artysta, fotograf, muzyk, filmowiec. Z którym z tych epitetów najchętniej się Pan utożsamia? Fizyk teoretyk, bo teoretyczny to trochę coś innego. Znaczy fizyka teoretyczna to jest termin wewnętrznie sprzeczny, bo nie ma czegoś jak fizyka teoretyczna, jest fizyka doświadczalna. To jest nauka, która jest oparta o obserwację rzeczywistości w końcu. No ale to jest moje główne działanie w życiu, a cała reszta to są jakieś działalności poboczne. A co to znaczy w takim razie być fizykiem tak naprawdę? Czy to wystarczy mieć ukończyć studia fizyczne, czy to się wiąże z całkowitą zmianą myślenia o świecie? No w ogóle fizyka to jest coś, co wymusza na ludziach zmianę myślenia o świecie, bo świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Jest bardzo dziwny i jak się studenci uczą na przykład teorii kwantowej czy teorii względności, to są przede wszystkim zaszokowani i się im w to nie chce wierzyć. Dopiero potem się przyzwyczajają do tego, a po wielu latach zapominają, że to jest dziwne i jakoś z tym żyją, ale świat jest po prostu kompletnie inny niż nam się wydaje, więc pierwsza rzecz, na którą się trzeba przygotować, to to, że trzeba się mierzyć z rzeczami, które wykraczają poza naszą percepcję. Potocznie często się spotyka wyobrażenie fizyka matematyka, kogoś, kto spędza cały swój czas na liczeniu. A zastanawiałem się, na ile Pan spędza czasu na teoretycznych dywagacjach, a ile na faktycznym, przy surowej matematyce? Zależy od projektu tak naprawdę. Jest wiele zagadnień, które przede wszystkim wymagają zrozumienia w ogóle, jak się za coś zabrać. Trudnością często jest sformułowanie pytania dobrego. To jest często już duży sukces, umieć dobrze zadać pytanie, a potem jak już mamy jakieś wyobrażenia, o co chcemy zapytać, wiemy mniej więcej czego się spodziewać odpowiedzi, to można zastanowić się, jakich narzędzi użyć, żeby tam próbować dojść, więc to jest często ostatni etap. Jest takie powiedzonko bodajże Willera: nigdy nie zaczynaj obliczać jakiegoś problemu, dopóki nie znasz odpowiedzi. Więc trochę coś w tym jest, że trzeba mieć jakieś intuicje, które nas gdzieś prowadzą. Jest jakaś niepewność, więc możemy się trafić w miejsce, które nas zaskoczy kompletnie, ale dobrze jest mieć jakieś wyobrażenie na początek, które te rachunki będą jakoś tam albo potwierdzać, albo im przeczyć. No, chyba nie ma co ukrywać, że fizyka kwantowa nie należy do najprostszych zagadnień. A chciałem troszkę nawiązać do tego, że oprócz bycia fizykiem jest Pan też popularyzatorem nauki. Jak się popularyzuje fizykę kwantową? Czy w ogóle da się w prosty i przystępny sposób zdefiniować tę gałąź nauki? Znaczy, ja się nie uważam za popularyzatora nauki. Ja potrafię mówić o tym, czym się zajmuję, na czym się znam, a popularyzator nauki też często wykracza dużo dalej, bo ma o wiele szersze jakby pojęcie o fizyce, o nauce. Ja mam dosyć wąskie. No i to jest tak, że ludzie generalnie mają trudności ze zrozumieniem czegokolwiek, więc jest tak, że sobie często redukujemy skomplikowane zagadnienia do najprostszej esencji. Jeżeli ja jestem w stanie to zrobić dla siebie, na swoje własne potrzeby, żeby coś zrozumieć, to mogę to też przekazać innym wtedy i tą esencję przetrawioną, przemyślaną, przekłamaną często się podaje innym i to jest jakaś taka wymiana pomiędzy tym, jak precyzyjnie chcę się wyrażać, a tym, jak bardzo będę zrozumiały. I to często jest tak, że żeby być zrozumiałym, to trzeba trochę przekłamać, uprościć, w rozsądny sposób, tak? Ale to często jest tak, że warunkiem koniecznym komunikacji jest brak ścisłości, więc to się często po prostu wiąże z kłamaniem albo z nadmiernym upraszczaniem, żeby coś było do przetrawienia przez kogoś, kto nie zajmuje się fizyką na co dzień. Okej. Ja bym chciał ze swoimi pytaniami tak zbliżyć się może o krok bliżej tematyki, którą poświęcał Pan na swoim wykładzie, tak? Czyli teorii względności i teorii kwantów. Bardzo nurtuje mnie fakt, że pomimo, nie można ukrywać, bardzo intensywnego rozwoju fizyki przez ostatnie 100 lat, dalej nie możemy pogodzić ze sobą dwóch podstawowych teorii, czyli teorii kwantów i ogólnej teorii względności. Z czego wynika ten fakt? Gdzie takie te różnice najbardziej się uwidaczniają? Znaczy, my je możemy połączyć i to robimy na wiele sposobów. Jest wiele różnych kwantowych teorii grawitacji. Problem jest taki, że nie ma jak zrobić eksperymentu w tym momencie, żeby zweryfikować którąkolwiek z nich, bo eksperymenty, które są wymagane, żeby zaobserwować te zjawiska, które są jednocześnie kwantowe i grawitacyjne,
to są często poza kompletnie naszą skalą, poza zasięgiem eksperymentalnym urządzeń, które posiadamy. Są różne pierwsze pomysły, jak próbować robić eksperyment, który być może sprawdzi nie tyle, jaka jest kwantowa grawitacja, co raczej, czy w ogóle kwantowość grawitacji jest potrzebna. Są takie plany i eksperymenty być może tego typu będą mogły być wykonane w skalach kilkudziesięciu lat, czyli być może za mojego życia jeszcze. Natomiast to jest zasadnicza trudność. Teorię to my mamy i możemy sobie wymyślać teorie najróżniejsze, natomiast pytanie, jak je sprawdzić. I trudność jest w skonstruowaniu teorii, która by dawała przewidywania, które są w naszym zasięgu. Okej, rozumiem. Jest jeszcze taka kolejna dość dla mnie istotna kwestia, mianowicie zjawiska kwantowe najczęściej są utożsamiane raczej z takimi zjawiskami tak w skali mikro. Dotyczy to głównie cząstek elementarnych, prawda? Natomiast już w tej skali takiej naszej, ludzkiej w cudzysłowie, w skali makro, no te zjawiska kwantowe wydają się jakby zanikać, nie występować i aż prosi się zadać pytanie, czy między fizyką klasyczną a teorią kwantów istnieje jakaś granica? Czy w ogóle jest sens takiej granicy rozmawiać? Może to w ogóle się jakoś zaciera tam po drodze? Są jakieś próby w ogóle odpowiedzenia na to pytanie? Znaczy są dwa rodzaje takiej granicy. Po pierwsze, może mieć granicę bardzo dużej liczby cząstek i eksperymenty kwantowe, które wykazują w pełni kwantowe właściwości, wykonuje się na przykład z układami, które mają kilkadziesiąt milionów atomów. To są już obiekty, które są sporych rozmiarów, takie coś to widać gołym okiem już. Interferencję taką kwantową wykonuje się na przykład z cząsteczkami białek. To są bardzo duże struktury, więc to są już takie skale mezoskopowe, prawie że na granicy obserwowalności. Więc to jest jedna rzecz. Druga możliwa granica to jest granica przestrzenna. Jak bardzo możemy oddzielić dwa podukłady kwantowe, żeby one nadal zachowywały kwantowe na przykład splątanie. I tego typu eksperymenty robiono w skalach już teraz kilkuset, a nawet kilku tysięcy kilometrów. I wyniki cały czas wskazują na to, że teoria kwantowa działa w tych skalach. Więc zarówno dla dużych układów, jak i dla dużych rozmiarów przestrzennych te zjawiska póki co działają, więc nie jest jasne, czy w ogóle teoria kwantowa przestaje działać w naszych skalach, czy ona obowiązuje we wszystkich skalach i tylko pozornie wydaje nam się, że świat jest klasyczny, podczas gdy fundamentalnie jest kwantowy i to przejście jest oczywiście nie do końca jasne, ale do pewnego stopnia rozumiemy, co się tam może dziać. Natomiast jest jeszcze jeden pułap, który nie wiadomo, czy jest przekraczany, czy też ta teoria kwantowa się załamuje, czy nie, w tej drodze do świata klasycznego, mianowicie rola grawitacji. I nie wiemy do końca, czy przypadkiem pola grawitacyjne nie są w stanie sprawić, że teoria kwantowa się załamuje. Są takie hipotezy, są ludzie, którzy wierzą w tego typu ewentualność. Na przykład Roger Penrose jest takim bardzo znanym zwolennikiem takiej tezy, że teoria kwantowa załamuje się w wyniku działania grawitacji i to staje się istotne w momencie, kiedy obiekty są na tyle duże, żeby mogły się już w istotny sposób przyciągać grawitacyjnie. Dlatego, że jak miałbym źródło grawitacji, które jest w dwóch miejscach naraz, tak jak chce kwantowa teoria, nie wiem, superpozycji, to by prowadziło do wniosku, że mam czasoprzestrzeń, która jest zakrzywiona bardziej tu, ale jednocześnie bardziej tu i mam dwie różne historie, dwie różne czasoprzestrzeni, które są realizowane naraz. I nie wiadomo, czy tak rzeczywiście może być, czy to wymaga już modyfikacji, na przykład w oparciu o kwantową teorię grawitacji, której nikt nie zna. Okej, czyli tak trochę podsumowując, rozumiem, że dociekania, które miały wykazać istnienie jakiejś tam granicy być może, jedynie ją na razie przesuwają dalej. Nie pokazują jej miejsca, gdzie ona może występować, tylko ciągną tak sukcesywnie, atom po atomie ta granica jakoś się zwiększa. Znaczy, wszystkie pomiary, jakie kiedykolwiek robiono i udało się wykonać, wskazują, że tej granicy nie widać. To znaczy, jeżeli ona jest, to jest ona albo w wyniku, pojawia się dopiero w momencie, kiedy grawitacja się staje istotna. Tam jeszcze nie doszliśmy, dlatego że te obiekty, które badamy, są mimo wszystko bardzo małe. Te dziesiątki milionów atomów nie wytwarzają wystarczająco silnych pól grawitacyjnych, żebyśmy mogli zaobserwować te pola. Więc tam jeszcze nie doszliśmy. Natomiast wszystkie eksperymenty, które się udało wykonać, są w zadziwiającej zgodności z teorią kwantową. I to często do kilkunastu miejsc po przecinku nawet. Dlatego póki co nie ma żadnych powodów, żeby wątpić w poprawność teorii kwantowej. Co nie znaczy, że wszyscy w nią wierzą bezkrytycznie. Jest niewykluczone, że ona zostanie zmodyfikowana. I w szczególności ta sprzeczność jej z teorią grawitacji sugeruje, że jakieś modyfikacje są potrzebne. Albo trzeba zmienić teorię grawitacji, albo trzeba zmienić teorię kwantową, albo jedną i drugą najprawdopodobniej. Więc
Nie wiemy, jaki jest. Póki co wszystkie obserwacje, które mamy, są zadziwiająco zgodne z przewidywaniami właśnie teorii kwantowej. Właśnie pod tym względem gdzieś tam kiedyś słyszałem, że praca fizyka teoretyka jest o tyle troszkę niewdzięczna, że można poświęcić czemuś dekady swojego życia, no i tak dosłownie pod koniec tego życia dowiedzieć się, że tak naprawdę nie miało się racji. Tak. Nie wiem, czy to znaczy, to jest niewdzięczne. No, takie są realia. No, jesteśmy głupi, mylimy się w tym, co nam się wydaje. Powinno być jasne dla wszystkich już teraz. Ale były takie sytuacje, szczególnie jak odkrywano teorię kwantową, że ludzie wątpili w ogóle w nią i sądzili, a jeżeli nie wątpili, to wpadali w jakiś kryzys światopoglądowy, że wszystko mi się dało, że rozumiem, a teraz już nic nie rozumiem. Tak na przykład Hendrik Lorentz, słynny fizyk XIX-wieczny, jeden z twórców teorii względności, zwątpił w ogóle w swoje rozumienie czegokolwiek, jak się tuż przed jego śmiercią zaczęła pojawiać mechanika kwantowa. Więc no rzeczywiście, ale obecnie już rozumiemy, że mało rozumiemy. Trzeba się z tym pogodzić raczej, że jak nam coś się wydaje, to najczęściej jest to jakaś mrzonka. No istoty w sumie, które nie zostały kompletnie biologicznie przystosowane do zadawania sobie tak ciężkich pytań, mimo wszystko jakoś próbują to wbrnąć. No nic dziwnego, że napotykamy szereg trudności, bo chyba nasza percepcja jest po prostu niewystarczająca, żeby dojść do właściwych wniosków. Przy fizyce kwantowej są to tak nielogiczne niekiedy rzeczy, że człowiek swoim logicznym umysłem nigdy nawet do nich nie sięgnie, tak mi się wydaje, tak? No ciężko by było wymyślić sobie takie właśnie pewne fizyczne aspekty, które występują właśnie przy zjawiskach kwantowych, tak? No ale jeżeli już mówi Pan o tym, że no tej granicy ciężko ją znaleźć, o ile w ogóle istnieje, to może Pan podać jakieś przykłady takich zjawisk kwantowych, które są uwidaczniane w skali makro, tak? Czyli jakieś zjawiska w skali makro, które niekompletnie nie byłyby dla nas możliwe, widoczne gołym okiem, gdyby nie te zjawiska kwantowe. Czy w ogóle, wracając do tej logiki, to z logiką jest taki problem, że jak ktoś jej nie rozumie, to też najczęściej nie rozumie, że jej nie rozumie. Teoria kwantowa jest w pełni logiczna, tam nie ma żadnych sprzeczności logicznych. Jedyna sprzeczność jest z naszym zdrowym rozsądkiem albo naszym wyobrażeniem, naszym chcieństwem, jakbyśmy chcieli, żeby było, bo tak nam się wydaje. Teoria kwantowa jest w pełni spójna, więc to jest ciekawe, że nasze wyobrażenia są w ogóle irracjonalne. I to nie teoria jest irracjonalna, tylko my jesteśmy irracjonalni. Natomiast jeśli chodzi o działanie teorii kwantowej, no to przede wszystkim struktura atomu, czyli tego, co jest budulcem wszystkiego, co jest nam znane, wymaga działania teorii kwantowej. Gdybyśmy wyłączyli teorię kwantową stryknięciem palca, to wszystkie atomy by uległy zniszczeniu w ciągu ułamka sekundy, bo elektrony, które latają są wokół, gdzieś tam jądra rozmieszczone, zaczęłyby nagle promieniowanie klasyczne. W ułamku sekundy by całą energię wypromieniowały i spadłyby na jądra i atomy by uległy zniszczeniu. Więc cały nasz świat istnieje tylko dlatego, że mamy te dziwne prawa kwantowe, które tak wielu ludziom się nie podobają. No, na co dzień w różnych urządzeniach praktycznie używanych teoria kwantowa ma dominującą rolę, na przykład w budowie tranzystora chociażby, który jest składową częścią procesora. Tych tranzystorów tam jest bardzo dużo. One są wszystkie oparte na technologiach półprzewodnikowych, które są czysto kwantowe, więc bez tego by nie było komputerów, bez teorii kwantowej. Bez teorii kwantowej nie byłoby laserów, których używamy też na co dzień. To są urządzenia czysto kwantowe. Więc jest dużo takich urządzeń i aspektów rzeczywistości, gdzie ta kwantowość jest niezbędna. I wydaje się, że w ogóle jakiekolwiek modyfikacje praw fizyki w najdrobniejszym stopniu by spowodowało, że cały świat by się rozleciał na kawałki, bo to jest jakoś tak dziwnie, tak się składa, że te prawa fizyki są jakoś tak dobrane, że ten świat może powstać w ogóle, a przy jakich modyfikacjach mogłoby tak już nie być. Nie wiem, dlaczego tak jest oczywiście, ale no, taka ciekawa własność świata. Okej. Jeszcze może zapytam taką kwestię, mianowicie teoria kwantowa, no, jak wiadomo, jest jedna, tak? Teoria kwantowa jest jedna, natomiast interpretacji teorii kwantowej jest multum, tak? Ja na pewno nawet wszystkich jeszcze nie zdążyłem poznać. Wiem, że główny prym wiezie, no a obecnie interpretacja kopenhaska. Gdzieś tam chyba na drugim miejscu, powiedzmy, jest to interpretacja wieloświatowa. A osobiście ku jakiej interpretacji Pan się skłania i dlaczego? Znaczy, osobiste opinie są mało ważne, bo ludzie jak coś mówią, to się mylą najczęściej, więc ja staram się omijać osobistych wypowiedzi na jakiś temat, w co wierzę albo w co nie wierzę, bo fizyka polega na niewierzeniu i na unikaniu wierzenia w coś. Natomiast jeśli chodzi o to,
coś, co nazywa się często interpretacją wielu światów, to jest tak, że pytanie jest inne. Pytanie jest, czy teoria kwantowa rzeczywiście działa we wszystkich skalach, to się załamuje. Jeżeli teoria kwantowa działa we wszystkich skalach i nie ma świata klasycznego, tylko jest coś, co pozornie wygląda jak świat klasyczny, a wszystko jest tak naprawdę kwantowe, to z tego wynika, że nie ma innej możliwości niż to, co nazywa pan interpretacją wielu światów, czyli tak generalnie realizujemy wiele scenariuszy równocześnie i to dotyczy nie tylko elektronów, na poziomie elektronów wiemy, że tak mniej więcej jest, ale też dotyczy nas i całych skal makroskopowych, w których żyjemy. Więc tu nie ma miejsca na interpretację. Natomiast jeżeli teoria kwantowa nie działa i przestaje działać, bo się załamuje, no to wówczas jesteśmy zmuszeni szukać czegoś innego i ten opis kwantowy jest tylko przybliżony. Ale wtedy nie ma co interpretować, bo jeszcze nie mamy tej ogólniejszej teorii. Więc jeszcze raz, to jest rozróżnienie, to jest pytanie, czy teoria kwantowa jest prawdziwa, czy nie we wszystkich skalach. Jeżeli jest, to żyjemy w wielu światach. Jeśli nie jest, to nie wiem, co jest, bo musimy to jeszcze odkryć. Okej. No dobrze. Może tak. Wiele lat pan już poświęcił tak, na swoją tam karierę naukową, prace naukowe. Czy może są jeszcze w ogóle, pomimo tak dużego doświadczenia, gdzieś takie rzeczy, jakieś takie zjawiska, gdzie potrafią w panu wybudzić takie te emocje, które pan tam kiedyś pierwszy raz przy w ogóle zapoznawaniu się z fizyką miał? Czy jeszcze potrafi to gdzieś taki płomień panu to wzbudzić, pomimo już tak wiedzy w małym paluszku? Tak, no oczywiście są takie sytuacje i właśnie o to chodzi. Zazwyczaj jak okazuje się, że czegoś nie rozumiem, a wydawało mi się, że rozumiem, to jest właśnie taki moment, że jest coś ciekawego, czego się mogę nauczyć i wielokrotnie się takie sytuacje zdarzają. Ostatnio coś takiego, mniej więcej rok, 2 lata temu coś takiego stwierdziłem, że coś mnie kompletnie zszokowało i do tego stopnia, że byłem zszokowany, że też nikt na to nie zwraca uwagi i jesteśmy teraz z grupą kolegów w takim projekcie, który staramy się to trochę bliżej zbadać. Chodzi o mechanizm spontanicznego łamania symetrii w kwantowej teorii pola i taki słynny mechanizm Higgsa i cząstki Higgsa, w którym to mechanizmie są pewne aspekty, które są kompletnie pominięte, a wydają się sprzeczne z tym, co się twierdzi w fizyce fundamentalnej, więc staramy się tutaj coś więcej zrozumieć i póki co walimy głową w mur, jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa. Ale to takie sytuacje, najciekawsze są właśnie sytuacje w fizyce, kiedy czegoś się nie rozumie. Kiedy okazuje się, że się w czymś mylimy, albo czegoś nie dostrzegaliśmy przed chwilą, albo coś źle rozumieliśmy. To jest zawsze ciekawe. Jak wszystko jest jasne, to nie ma co robić. Nie ma tej tajemnicy, to nie ma właśnie co robić, tak? Czyli niewiedza tutaj jest akurat rzeczą wcale nie negatywną. Znaczy niewiedzy w naszych głowach jest pełno. My w zasadzie nic nie wiemy, tylko że nie jesteśmy tego świadomi. Uświadomienie sobie jakiegoś nowego aspektu, którego nie rozumiemy, jest najciekawsze. A to, że nic nie rozumiemy, to dla mnie to jest zupełnie oczywiste, że my prawie nic nie rozumiemy. Znaczy, nie wszyscy się zgadzają. Są ludzie, którzy uważają, że już prawie wszystko wiemy, ale ja akurat jestem zdania, że nie wiemy prawie nic. Już nie jeden słynny fizyk mówił, że najprawdopodobniej fizyka teoretyczna zostanie ukończona i można podać sobie datę, tak? Już chociażby Stephen Hawking, tak? On chyba mówił, że tam do tych czasów około milenijnych już cała ta fizyka tak teoretyczna zostanie rozwiązana. No jak widać, pytań się jeszcze więcej tylko pojawia, tak? Co jest tak naprawdę, co odpowiedź, to generuje jeszcze tylko więcej pytań. No tak to wygląda, ale nawet nie trzeba generować nowych pytań, bo jest w tym momencie tyle pytań, na które nie wiemy nawet jak się zabrać do udzielania odpowiedzi, że mówienie obecnie, że już jesteśmy blisko zrozumienia czegokolwiek, to dla mnie jest to dosyć zabawne. Tak, w takiej kategorii komedii mogę tylko to rozpatrywać. Okej. No dobrze, to już tak może powoli zwieńczając, chciałbym się też trochę dopytać o samą naturę właśnie bycia takim fizykiem, który zajmuje się jednak światem kwantowym, światem, który, tak jak już wcześniej powiedziałem, wydaje się dla nas kompletnie nielogiczny, niespójny z naszym tokiem rozumowania, co wcale nie mówi tak, że to jest złe. W każdym bądź razie, czy trzeba mieć jakieś odpowiednie predyspozycje, żeby zrozumieć ten świat kwantowy? Czy może sobie taka osoba, której wiedza ogranicza się do przeczytania jakiejś podstawowej książki, atlasu o jakichś zjawiskach, powie sobie, kurczę, ja chcę za rok znać teorię kwantową, na tyle, tak, żeby sprawnie nią operować. Czy to jest do osiągnięcia dla każdego człowieka, czy faktycznie niektórzy powinni sobie odpuścić to, ponieważ tak jak przy śpiewaniu podobno niezbędne są predyspozycje odpowiednie i gdzieś tam otwartość tego umysłu na inne dostrzeganie świata.
Pierwszy kurs mechaniki kwantowej studentów na Wydziale Fizyki to spotykał na drugim roku, więc to są jeszcze bardzo takie elementarne zajęcia z takich najprostszych aspektów, ale po tym kursie w zasadzie człowiek jest gotowy do używania tej teorii do czegoś praktycznego. I więc jakby to nie jest nic bardzo skomplikowanego. Teoria kwantowa jest prosta, trudno się jej z nią pogodzić, ale z matematycznego punktu widzenia jest bardzo prosta, przynajmniej jak na standardy fizyki teoretycznej. Natomiast to nie jest tak jak na przykład z fotografią, czy z filmem, czy z innymi rzeczami, że można się w tydzień nauczyć robić zdjęcia, czy w 2 dni. Niestety jakby matematyka, która jest potrzebna, żeby w pełni zrozumieć ten aparat, to wymaga dobrych kilku lat pracy. Ale to nie jest tam, nie ma jakichś fundamentalnych trudności, których nie da się przeskoczyć. To jest do zrobienia, moim zdaniem, dla każdego. Nawet humanista z odpowiednim zacięciem jest w stanie się tego nauczyć. Musi poświęcić kilka lat życia na to. To jest coś takiego. Skoro jest dostępny dla każdego, to od czego najlepiej zacząć w takim razie? Czy jakieś może tytuły książek, może coś by pan jeszcze... Ja zawsze, to jest tak, że jak się wykłada mechanikę kwantową, to każdy ma swoje ulubione podręczniki i na podstawie ich uczy. Czasem się używa kilku różnych podręczników. Ja akurat nie znam dobrego podręcznika, który bym lubił jako całość, więc ja sam swój teraz piszę i napisałem swój skrypt, z którego uczę studentów i na tej podstawie teraz powstaje podręcznik. Ale różne aspekty teorii kwantowej pewnie można dobrze zrozumieć, posługując się różnymi rzeczami. Jest na przykład słynny kurs Landała i Lifszyca, wielotomowy, i wśród nich jest też kurs mechaniki kwantowej. Wielka cegła i złośliwi mówią, że tam w tym kursie nie ma ani jednego słowa napisanego przez Landała, bo Landau był dyslektykiem, i ani jednej myśli wymyślonej przez Lifszyca. To generalnie Landau to ciągnął, więc to jest ciekawa książka. Jest słynny podręcznik Feynmana, który jest bardzo, że tak powiem, interesujący dla osoby, które już znają teorię kwantową i chcą sobie na nią spojrzeć w inny sposób, ale jest to dosyć słaby podręcznik dla studentów, którzy mieliby się z tego uczyć w pierwszej kolejności. To jest raczej uzupełnienie niż podręcznik. Więc to jest tak, że każdą z tych rzeczy warto znać, ale w każdej można się nauczyć czegoś innego i trochę jest tak, że praca studentów też polega na tym, że jak czegoś nie rozumieją, to muszą przegrzebać się przez różne podręczniki i każdy sobie musi sam znaleźć coś dobrego dla siebie. No dobrze, wydaje mi się, że tym pytaniem już może zakończymy, tak? Dziękujemy Cóż, pięknie dziękujemy za bardzo rozmowę. za tą Dziękuję. rozmowę, za udzielenie odpowiedzi. No cóż, dziękujemy za przybycie do Centrum Nauki Eksperyment. Czekamy na Mamy podręcznik. nadzieję właśnie, tak, czekamy na podręcznik i na kolejne przybycie.